Wakacyjny zestaw morski, wyjątkowo łatwy, szybki i przyjemny. To nie mój pomysł, pewnie jakiś chiński, bo pojechałam na giełdę kwiatową w Poznaniu i tam oferowali takie gotowe pudełka. Pomyślałam, że fajne i zrobię coś podobnego. W planach był tylko chustecznik, a słoik wyszedł zupełnie przy okazji. W sumie nie ma o czym filmu kręcić, wystarczy pomalować na biało, przykleić papier ryżowy, domalować kreseczki i właściwie cała praca już jest gotowa. Ale jeżeli macie ochotę jeszcze chwilę ze mną porozmawiać, a właściwie pomonologować, to zapraszam. Na papierze ryżowym były 4 nieduże obrazki, świetnie pasujące na chustecznik. Zastanawiałam się, czy przylepiać je z 4 stron, czy tylko z 2. Znacie mnie, w moim świecie mniej znaczy lepiej, więc pomyślałam, że tylko z 2. Ale co zrobić z resztą? Rozejrzałam się wokoło i mój wzrok stanął na słoiku, który został загruntowany i pomalowany na biało, nawet nie wiem kiedy. Smutny biały słoik na półce. Pomyślałam, chodź do mnie maleńki, troszkę cię przemalujemy i będziesz piękny. I tym sposobem 4 obrazki z papieru ryżowego znalazły swoje 5 minut. Przyklejam, suszę, lakieruję lakierem akrylowym matowym i widzę to, czego kamera nie widzi. Czyli widzę, że papier ryżowy ma delikatnie inny kolor bieli niż pudełko. Farba w kolorze kość słoniowa. Delikatnie przeleciałam brzegi i mam nadzieję, że teraz tej różnicy bieli nie będzie widać. Taśma budowlana, dostępna w każdym sklepie budowlanym. Odcinam miejsca, w których ma się zmienić kolor. A następnie następuje traumatyczne dobieranie koloru, bo każdy z obrazków ma troszkę inny odcień niebieskiego albo błękitu i albo pasuje ten niebieski do jednego albo do drugiego obrazka. Pierwsze podejście było bardziej błękitne, a drugie i takie już zostało troszkę bardziej morskie. Czyli do koloru błękitnego dodałam kroplę zielonego, no i niech już tak zostanie. Idealną biel pudełka troszkę zakłóciłam mazami z kości słoniowej. A teraz, żeby wszystko do siebie pasowało, ten mój idealny, prawie błękit przelecę suchym pędzlem w kolorze białym. Gdy wszystko wyschnie, zdzieram taśmę malarską i mogę zacząć malować deski. Wielkie słowo, a pracy jest bardzo mało. Żeby kreski były równe, najpierw maluję je ołówkiem, a potem poprawiam tak niezupełnie dokładnie pędzelkiem. Znacie moje zdanie, jeżeli coś jest równo i dokładnie, to jest po prostu idealnie, a jeżeli coś jest nierówno i niedokładnie, to jest wtedy artystycznie i zawsze możemy powiedzieć, że autor właśnie tak chciał. Jakby ktoś się mnie pytał, to ja właśnie tak chciałam. A jeżeli macie ochotę na bardziej postarzone brzegi, to wystarczy je tak troszkę pędzelkiem, tak że nierówno powrócić. Pudełko jest gotowe, a na słoik dołożę jeszcze efekt emali, bo jak wiecie, to mi zawsze na słoiki pasuje. Farba akrylowa czarna oraz pędzel szczecinowy. Niechcący wyszło mi chyba niemożliwe połączenie, czyli jeżeli słoik jest emaliowany, to jakim cudem po środku słoika są deski? Niemożliwe, ale patrzę na to i to mi zupełnie nie przeszkadza, więc jedziemy dalej. No ale wiele dalej już nie ma, bo wystarczy przykleić sznurki, dodać jakąś fajną muszelkę i praca gotowa. Oczywiście wszystko sklejam klejem na gorąco, a jeżeli dowiązuję jakiś supełek i coś wiszącego, to zawsze zawiązuję to z boku i na końcu doklejam. A szybki, łatwy, minimalistyczny zestaw morski prezentuje się tak. Jak zwykle listę wszystkich produktów, których używałam w filmie, zamieściłam pod tym wideo. Jeżeli szukacie ludzi fajnie wkręconych w deku, to zapraszam na Facebook. Mamy tam swoją grupę, nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.